To, co my robimy, to próbujemy, że tak powiem, pogłębiać w ramach fundacji, pogłębiać refleksję na temat tego, co się dzieje, zarówno w Polsce, jak i w świecie, w różnych dziedzinach, prowadzić cywilizowaną, kulturalną debatę, zapraszając ludzi, my to zawsze robimy, różnych innych opcji, nawet ludzi o bardzo odległych nam opcji, prowadzimy debatę. Na przykład w najbliższych dniach mamy debatę, czy konserwatyści mogą zbawić demokrację, to znaczy nie lewica czy liberałowie, bo w jakimś sensie to jest naturalne, że dzisiaj lewica nie zawsze była taka demokratyczna, ale że dzisiaj lewica i liberałowie to są siły demokratyczne, prawda? Natomiast to się wydaje szokujące, zwłaszcza, że będziemy o tym rozmawiali, zanim będziemy mówili o lewicy i o liberałach. Ale dlatego, że mnie się wydaje, i historia różnych krajów na to pokazuje, że paradoksalnie często losy demokracji zależą od postępowania prawicy. To znaczy, że jest wybór między radykalizmem prawicowym albo też konserwatyzmem demokratycznym. I wybór demokratyczny w jakimś sensie stabilizuje demokrację. Oczywiście można powiedzieć to samo o lewicy, to znaczy, że wybór lewicy demokratycznej, socjaldemokracji, a nie stalinowskiej, nie komunistycznej, oczywiście stabilizował demokrację, tylko że dzisiaj nie ma tego zagrożenia, prawda, z tej strony. Innymi słowy, paradoksalnie w istocie, to co ja chcę powiedzieć, o tym będzie debata, ale to podaję przykład tylko. To znaczy, żeby wyraźnie położyć nacisk na to, że konserwatyści to nie są radykałowie. To nie są nacjonaliści, że konserwatyści to jest stosunek pozytywny do zmiany, tylko do szczególnej zmiany, organicznej, powolnej, prawda? Ale w każdym razie to nie jest postawa reakcyjna. Otóż to, co mamy do czynienia, to są radykałowie, reakcjoniści, którzy mają pewnej utopii nieistniejącej przeszłości. Czyli innymi słowy, to jest zarówno w planie indywidualnym, to jest to, o czym będę pisał i będę mówił, jak i w planie zbiorowym, to jest przykład pewnego typu idei, które chcielibyśmy popularyzować, ale w żadnym wypadku nie jedyne. To znaczy uruchamiamy takie seminarium ogólnopolskie, gdzie będą ludzie różni, którzy uważamy, że należą do czołówki, będą dyskutowali na poziomie wyższym intelektualnie, ale w istocie o problemach Polski. To nie znaczy, że ograniczając się do Polski, to znaczy również mówiąc o Europie, mówiąc o świecie. Ale my nie jesteśmy akademicką instytucją z myślą o tym, co zrobić tutaj i teraz, prawda? To znaczy nie szukając koniecznie odpowiedzi.